gronie organizacji społecznych, które zajmują się edukacją, spotykaliśmy się wielokrotnie i zawsze mieliśmy takie poczucie, że podobnie myślimy o tym, co powinno się w polskiej szkole zmienić, ale ponieważ każdy z nas mówi o tym z trochę innej perspektywy, innymi słowami, to, że ten głos nie wybrzmiewa i nie ma wpływu na to, co się dzieje w szkole, a źle się dzieje. I wtedy wpadliśmy na pomysł, to było około 20 organizacji. Założyliśmy SOS dla Edukacji, czyli sieć organizacji społecznych dla edukacji. To może trochę źle zabrzmi, ale koalicja powstała z desperacji. To znaczy my zmagaliśmy się w organizacjach pozarządowych zajmujących się rzekami od lat różnego rodzaju problemami, dewastacją, nie ma co ukrywać, rzek w Polsce. No i w momencie, kiedy przyszły nowe plany nowego w tamtym czasie rządu, by jeszcze wrócić do starych pomysłów zamiany rzek w drogi wodne, w autostrady dla dużych barek, no to już wtedy po prostu się wręcz załamaliśmy, ale z tego załamania wyszło, że nie możemy się poddać, musimy połączyć w końcu siły. Mniej więcej 2 lata temu spotkaliśmy się w Krakowie na takim nieoficjalnym zjeździe ruchów miejskich z całej Polski. Przyjechały do nas osoby z Wrocławia, z Łodzi, z Trójmiasta i z Warszawy. Pokazywaliśmy im Kraków, robiliśmy też warsztaty i na tych warsztatach bardzo szybko okazało się, że te problemy są wspólne, że w każdym z naszych miast tak samo źle wygląda planowanie przestrzenne, są te same problemy z jakością powietrza, te same problemy z zastawionymi parkingami, z dostępem do różnego rodzaju usług publicznych i stwierdziliśmy, patrząc na kalendarz wyborczy, że w przyszłym roku mamy wybory parlamentarne. Może to jest dobry czas, żeby zaadresować problemy, które są wspólne dla naszych miast, do potencjalnych posłów i posłanek. Inicjatywa Nasz Rzecznik była taką naturalną kontynuacją akcji Nasz Rzecznik, która ma dłuższą historię, bo w 2015 roku wsparła kandydaturę Adama Bodnara na urząd RPO. Później ponad 1200 organizacji społecznych skrzyknęło się, żeby poprzeć społeczną kandydatkę na urząd RPO, mecenas Zuzannę Rudzińską-Bluszcz. No i te spotkania z Zuzanną Rudzińską-Bluszcz nas zainspirowały do tego, żeby działać dalej. Zrzeszenie organizacją się w taką formą współpracy jak koalicja różnorodności daje wiele dobrego, gdyż wszystkie te organizacje mogą tak naprawdę działać wspólnie. Wcześniej była to praca taka rozdrobniona. Kiedy skupiamy się w tą koalicję, tak naprawdę łączymy siły i możemy przeprowadzać dużo większe akcje. Możemy też wspierać siebie nawzajem w prowadzeniu różnych akcji, wymianie pomysłów, wymianie know-how, jak organizować różne przedsięwzięcia, czy po prostu planować inne działania wspólnie na przyszłość. Dla naszej organizacji to jest możliwość korzystania przede wszystkim z zagranicznych specjalistów, do czego nie mamy normalnie dostępu, więc jest to dla nas jakaś kolejna ścieżka do tego, żeby się rozwijać zarówno jako osoby w koalicji, ale także jako osoby w naszej organizacji, bo to też się przekłada na to, jak zaczynamy patrzeć i działać w naszej organizacji. Zawsze czuje się taki pozytywny przepływ energii, który wychodzisz z nim i chcesz działać, chcesz zmieniać świat na lepsze, chcesz realizować swoje cele, a nie po prostu zostawiać to w głowie albo w jakichś notatkach. Dla nas niezwykle cenne to, że wyszliśmy poza swoją bańkę. Zaczęliśmy rozmawiać, omawiając swoje projekty, dostaliśmy komentarze od innych osób, od innych koalicji, które tak, są zaangażowane w działania społeczne, różne inne, niekoniecznie przyrodnicze, co daje nam też ich punkt widzenia i ich komentarze do tego, co my robimy. Komentarze konstruktywne, komentarze bardzo dobre. Po pierwsze, otrzymujemy know-how i otrzymujemy właśnie tę wiedzę, którą otrzymujemy w trakcie szkoleń, jak również teraz kolejne te kroki, które mamy do pokonania, właśnie te kamienie milowe, które musimy przejść wewnątrz koalicji i wewnątrz pracy z decydentami, dzięki CEC są w ogóle możliwe, więc jakby to jest jeden z kluczowych takich elementów, które my mamy, dzięki którym możemy dalej działać. Ostatnie 8 lat rządów prawicowo-populistycznych nauczyło nas w Polsce, ale też nie tylko w naszym kraju, że bardzo ważne jest w społeczeństwie obywatelskim to, żeby się nauczyć współpracować, działać razem, łączyć kompetencje, umiejętności po to, żeby swoje cele realizować lepiej, również bardziej efektywnie. I dlatego zajmujemy się tym w programie aktywności obywatelskiej w Europie Środkowej.
jako Instytut Spraw Publicznych we współpracy z National Democratic Institute. Program ma na celu wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego w Polsce i na Węgrzech i wspiera koalicję organizacji obywatelskich merytorycznie i finansowo przez badania, warsztaty, mentoring w działaniach rzeczniczych na poziomie lokalnym i krajowym.